Witajcie, dzisiaj na kanale przedstawię Wam dla odmiany coś starszego. Jest to, można powiedzieć, taki już modern classic. Oto znana, szanowana i lubiana przez większość z Was BMW E38 740iA. Limuzyna z segmentu F, do której niepotrzebny nam jest szofer. Otóż oprócz komfortu prowadzenie jej to czysta przyjemność. Auta nie trzeba nie wiadomo jak Wam przedstawiać. Jest to luksusowe BMW z prawdziwego zdarzenia i broni się samo. Klasyczna linia, dobre proporcje, świetne materiały oraz wysoka jakość. BMW E38 spotkamy na drodze póki co bez trudu, jednak wyzwaniem jest znaleźć bardzo zadbany i oryginalny egzemplarz. Ten egzemplarz może nie jest jakoś super wyposażony, czy jakoś mega unikatowy, jednak jest to bardzo ciekawy przypadek. Otóż auto zostało wyprodukowane w 1994 roku, jest to początek produkcji tego modelu i żeby tego było mało, ma 94 tysiące oryginalnego przebiegu. Nie posiadał jej szalony Japończyk, który w Japonii na tle malutkich kejkarów chciał się wyróżnić, ani nie woził nią złota bogaty z Szwajcar. BMW pochodzi z rynku niemieckiego. W sumie zostało kupione troszeczkę przez przypadek i było wręcz wyrwane spod koca starszemu Niemcowi. Dodam, że to konkretne BMW jest samochodem do codziennej jazdy właściciela Forda Mustanga z Fajna Bryka Wynajem z ostatniego filmu. Jeżeli szukacie dla siebie ładnego E38 lub innego zdrowego, często ciekawego samochodu, odwiedźcie też stronę samochodyużywane.net i zapoznajcie się z aktualną ofertą. Linki znajdziecie w opisie filmu. BMW E38 to oczywiście okazały sedan. Występował on w wersji krótkiej, taka jak tutaj, oraz w wersji long, która była dłuższa o 14 cm oraz dodatkowo była jeszcze ekskluzywna wersja L7, która była dłuższa od wersji long o dodatkowe 25 cm. W wersji L7 sprzedano 899 sztuk. Jest to naprawdę biały kruk. Elegancka, choć całkiem dynamiczna i lekka jak na segment F sylwetka modelu E38 zdecydowanie nawiązuje do innych modeli z gamy. Jest ona taka dosyć klasyczna. Gdy spojrzymy na BMW E46, E39 czy E38, zwrócimy uwagę, że z boku nawet ilość przetłoczeń czy listew i ich umiejscowienie jest praktycznie w każdym modelu takie samo. Generalnie patrząc na E38 widzimy, że jest to auto z lat 90., ale starzeje się ono dosyć ładnie. Powiedzenie o tym aucie, że jest ono archaiczne, to jest chyba takie za mocne słowo. Jeśli ktoś jednak chce nowoczesności i awangardy, może zastanowić się nad następcą E65 spod ręki Chrisa Bangle. Kwestia gustu. Urok tego samochodu tkwi prawdopodobnie w bardzo dobrych, bardzo ładnych proporcjach i świetnej jakości, o której później opowiem. Jeśli chodzi o zawieszenie w E38, powiem krótko. Jest ono trwałe, solidne i nie za skomplikowane. Jeśli jednak coś wymaga wymiany, to na rynku jest dostępnych wiele dobrych i firmowych zamienników. Cenowo nie wygląda to tak źle, ale jest też wyjątek. Wyjątkiem są amortyzatory, gdy w aucie mamy system SEDC, który potrafi usztywnić nam auto z pozycji przycisku. Gdy taki amortyzator jest już zużyty, trzeba kupić oryginał albo regenerowany. Cena regenerowanego amortyzatora z 2-letnią gwarancją to około 800 zł. W układzie hamulcowym przednie tarcze również zaleca się wymieniać na oryginalne, ponieważ nawet dobre zamienniki potrafią się dosyć szybko tutaj zwichrować. No i silnik. Gama silników w modelu E38 była bardzo bogata. Najsłabszy był 143-konny diesel 725 TDS, pojemność 2,5 litra, 6 cylindrów, a najmocniejszy był 326-konny silnik V12 o pojemności 5,4 w modelu 750. Wcześniej wspomniałem o ekskluzywnej wersji L7, więc teraz warto wspomnieć, że najszybszą E38 była Alpina B12 6.0. Było to auto oparte jakby
Taka stuningowana 750, jego moc wynosiła 430 koni mechanicznych. Kolego, ale wydaje mi się, że trójka będzie lepsza do upalania, nie? I owszem, bo wbrew stereotypom 7 to auto bardziej dla dżentelmena. Skupmy się jednak na naszym aucie. W roku 1994 były dostępne jedynie 3 silniki. 218-konna 3-litrowa V8, 326-konna 5,4-litrowa V12 oraz, tak jak tutaj, 4-litrowa V8 o mocy 286 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Taki właśnie silnik o oznaczeniu M60B40 znajduje się właśnie w naszym egzemplarzu. Generalnie jednostka ta jest bardzo solidna i wdzięczna, jednak najgorszą rzeczą, na jaką musimy tutaj uważać, to łańcuch rozrządu. Otóż wymiana może kosztować nas ponad 5000 zł. Niestety czasami się to zdarza. Systemu Vanos tutaj nie znajdziemy. Znajduje się on w nowszych silnikach, które w oznaczeniu mają końcówkę TU. Taki silnik w sumie nawet nie powinien pić oleju. Wytrzymują one dosłownie setki tysięcy kilometrów. Auto skonfigurowane jest z bardzo trwałym automatem i w tym roczniku nie będzie to Steptronic. Steptroniki były również bardzo trwałe i troszeczkę szybsze, jednak wprowadzone zostały od 1996 roku. Ciekawostką jest, że od 1994 do 1998 roku 7 można było skonfigurować sobie ze skrzynią manualną Getrack 420G. Tą skrzynię znacie przykładowo z BMW M3 E46, M5 E39 czy nawet BMW Z8 E52. Niektórzy to docenią, szczególnie gdy E38 była produkowana tylko z napędem na tył. No właśnie. Sprawdźmy jeszcze, jaki dźwięk w tym samochodzie wydobywa się z tyłu. No i wnętrze W38, tak jak się domyślacie, wszystko jest na swoim miejscu, ergonomia jest na najwyższym poziomie, wszystko jest pod ręką. Generalnie jak przesiądziemy się z innego modelu BMW, zauważymy bardzo wyraźne podobieństwo, szczególnie do E39. Tutaj co prawda są takie na przykład wlociki na tablicy rozdzielczej, ale generalnie wszystko jest bardzo podobne. Tutaj są fotele standardowe, welurowe, jednak są bardzo wygodne i dosyć miękkie, jak przystało na segment F. Fotele są tutaj elektryczne, nawet elektryczny jest zagłówek. W samochodach marki BMW zauważyłem, że bardzo duży jest zakres regulacji pochylenia siedziska, dzięki czemu nawet u wysokiej osoby udo będzie dotykało fotela, a nie wisiało w powietrzu. Warto tutaj dodać, że oczywiście w E38 i nawet E39 możemy tutaj spotkać fotele komfortowe, w których łamane jest także oparcie pleców. Pozycja za kierownicą, choć troszeczkę wysoka, jest tutaj bardzo fajna, znajdziemy ją dla siebie poprawną bez problemu. Na pewno na pochwałę zasługuje głębokie umiejscowienie pedałów, dzięki czemu kierownicę możemy mieć troszeczkę bliżej siebie. Jest to limuzyna z segmentu F, a siedzi się troszeczkę tutaj jak w aucie sportowym. E38 mogło mieć bardzo bogate wyposażenie. Pomijając drobiazgi, jakie rzeczy mogła mieć nawet taka stara 7? Między innymi lodówka, stoliki z tyłu, faks, telewizja, nawigacja, a nawet pod koniec produkcji dostępny był już tempomat aktywny z radarem. Nie zapominajmy o wersjach Individual, w których nawet pod względem kolorystycznym mogliśmy wszystko dopasować pod siebie. Chciałbym pokazać Wam tak bardziej z bliska, jakie tutaj są rewelacyjne materiały oraz jak świetne jest ich spasowanie. Może zacznijmy sobie nawet od bagażnika. Tutaj oczywiście jak w każdym BMW znajdziemy sobie zestaw naprawczy. Tutaj taki oto schowek, w którym jest tak ładnie wkomponowana zmieniarka CD. Oczywiście jest on na magnes. Wszystkie materiały są tutaj mięciutkie. Tutaj jeszcze znajdziemy sobie taką półeczkę. No i zobaczmy sobie do środka. Boczek drzwiowy. Nie znajdziemy tutaj żadnych twardych materiałów. Wszędzie są miękkie plastiki. Tutaj jest wykończenie welurem bądź też skórą. Nawet tutaj
jest welur, a choćby taki schowek, zobaczcie, jak on jest ładnie dopracowany. Wchodząc do samochodu, zwrócimy na pewno uwagę na wykończenie otworu drzwiowego. Jest to bardzo miękki materiał, jest to chyba welur nawet i nie znajdziemy tutaj żadnej gumy. Dopiero guma będzie na drzwiach. No i jesteśmy sobie w BMW E38. W środku drewno i całe tutaj inklustracje są wykonane z prawdziwego drewna. W tym akurat egzemplarzu jest ono matowe. Oczywiście cała deska rozdzielcza jest tutaj bardzo mięciutka. Tak jak widzicie, nic tutaj nawet nie skrzypi. Wszystkie te otwierane schoweczki chodzą tutaj bardzo płynnie. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, otóż te schowki w drzwiach wykończone są również miękkim materiałem. No i jak widzicie, starsza skrzynia biegów, nie jest to Steptronic i nie będzie tutaj możliwości zmiany biegów na niższy i wyższy. Wszystko wykonane jest tutaj bardzo ładnie i dokładnie. Wszystko jest także spasowane strasznie sztywno. Nawet gdy przyciskamy drewniane elementy, nie będą one w ogóle skrzypieć. Tutaj w niższych partiach wnętrza również wszystko jest wykończone z miękkiego materiału, a także z takiego jakby weluru bardzo przyjemnego w dotyku. Teraz otwórzmy sobie schowek. O, widzicie, schodzi on bardzo powoli. I również jest on wykończony miękkim materiałem. Ciekawostką jest to, że gdy otworzymy sobie schowek, znajdziemy tutaj również latarkę oryginalną. Ma ona swoje miejsce i gdy jest ona wczepiona, ładuje się. Regulowanie kratek nawiewu odbywa się tutaj w ten sposób. Można je całkowicie zamknąć, bądź też otworzyć. Sufit jest tutaj również wykończony z bardzo miękkiego, jak widzicie, materiału. No i jak możecie się spodziewać, jak w aucie z lat 90. Wszystko jest tutaj rewelacyjnie spasowane. Cały tunel środkowy, nawet gdy będziemy złośliwie go chcieli poprzyciskać, nie wyda on z siebie żadnego dźwięku. Nawet podłokietnik jest tutaj bardzo fajnie przymocowany. Klamki w tym samochodzie oczywiście nie są plastikowe, wykonane one są z blachy. Otwórzmy sobie przykładowo popielniczkę z tyłu. Zobaczcie, jak ona cicho chodzi, jak ładnie się otwiera. W tym samochodzie zobaczcie, nawet jak zamkniemy drzwi, schowek na narzędzia i trójkąt. Jak możemy zobaczyć, pełne wyposażenie. Klapa jest tutaj także domykana elektrycznie. Klapka wlewu paliwa również wykonana jest z blachy, nie z plastiku. Ogólnie karoseria w tym samochodzie jest także świetnie spasowana. Ten samochód nigdy nie był bity i wszędzie szczeliny są zupełnie takie same, identyczne. Pełna kultura. Jak widzieliście, obecnie za dość przystępną cenę, chociaż ceny E38 rosną, możemy zafundować sobie wciąż bardzo wygodny, luksusowy i świetnie spasowany samochód. Warto zaznaczyć, że E38 nawet z dużo wyższym, prawdziwym przebiegiem potrafią wyglądać bardzo podobnie jak ta. Jeśli taka siódemka nie była drutowana albo kombinowana, powinna ona również zachować swoją jakość, zwartość i spasowanie. Kiedyś to robili samochody, a nie jakieś skomplikowane tandetne cyborgi na kółkach. Kto teraz projektuje auto? Inżynier czy księgowy, co? Czas na wrażenia z jazdy, choć myślę, że mniej więcej wiecie, czego spodziewać się po limuzynie marki BMW. Mimo tego, że auto jest z segmentu F, samochód prowadzi się dosyć fajnie i chyba nawet tak jakby lżej od konkurencji. Szczególnie można tutaj zwrócić uwagę na małe przechyły w zakrętach. Mimo tego, że auto jest z segmentu F, samochód prowadzi się dosyć fajnie i chyba nawet lżej od konkurencji. Szczególnie zwracamy tutaj uwagę, że auto mało bardzo przechyla się na zakrętach. Oczywiście jasne, nie będzie to na przykład jakiś Abarth 500, który nada się nawet do sprawnościówek i ciasnych slalomów,
ale jak na tę klasę limuzyn jest bardzo dobrze. Według mnie 4-litrowa V8 odnajduje się tutaj w sam raz. Auto ma 6,9 sekundy do setki. Jest to taki sam czas, w którym setkę osiąga przykładowo normalny Porsche Boxster pierwszej generacji ze skrzynią manualną. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę, ograniczone elektronicznie. Z silnikiem V12 E38 jest szybsza do setki jedynie o 0,3 sekundy, lecz silnik jest już bardziej rozbudowany, bardziej paliwożerny, no i dźwięk V8 jest według mnie po prostu ładniejszy. Ale wiadomo, co kto lubi. Mi dźwięk V12 troszeczkę przypomina 6-cylindrowe jednostki. Jeśli jesteśmy teraz przy dźwięku, w samochodzie panuje absolutna cisza, chociaż i E39 jest bardzo cicho, nie da się ukryć. Ogólnie E38 to w sumie takie E39, które jest już i tak bardzo fajną limuzyną, ale w 7 jest wszystko jakby jeszcze bardziej komfortowe, jeszcze bardziej wyciszone i jakby kompleksowo przerobione. Oczywiście łatwo mi mówić, gdy auto ma jedynie 94 000 nalotu, ale jest tak jak powinno być, czyli w środku jest wszystko spójne, nic nie trzeszczy, nie zgrzyta, nie rezonuje. W sumie nic dziwnego. Gdy jedziemy sobie normalnie, dźwięk silnika czy wydechu jest praktycznie niesłyszalny, jednak gdy depniemy, w sumie wiele się nie zmienia. Słyszymy, jak sobie cicho i przyjemnie silnik mruczy. Generalnie w auto by się siadło i jechało w siną dal. Naprawdę, to jest auto stworzone do pokonywania bardzo długich dystansów. Przy wyższych prędkościach prowadzi się bardzo stabilnie. Tak jak wcześniej mówiłem, szczególnie zauważymy praktyczny brak przechyłów jak na tą klasę w zakrętach. Spalanie generalnie jest tutaj całkiem niezłe, jak na segment F i silnik V8. Jadąc spokojnie na trasie możemy zejść poniżej 8 litrów. Jadąc mniej więcej 130 km na godzinę spalanie wynosi 9,5 litra. Według mnie super wynik. W mieście wiadomo, będzie większe i raczej podskoczy nam do 15-17 litrów na 100 km. Podsumowanie. Moim zdaniem BMW E38 to jedna z ostatnich limuzyn BMW o takim charakterze. Chociaż byłbym tutaj ostrożny. Niedługo prawdopodobnie będę miał możliwość przetestowania E65, następcy E38. No i zobaczymy, jakie są różnice pomiędzy tymi generacjami. Podejrzewam, że znaczne. 7 taka jak ta jest solidna, jakość jest świetna, jest ergonomiczna. Mimo lat na karku nadaje się spokojnie do używania na co dzień. W sumie jest poprawna, ale nie jest nudna, ma swój specyficzny charakter. Według mnie na swój sposób jest po prostu piękna i klasyczna. Obecnie BMW E38 bardzo drożeją, także według mnie warto jest teraz znaleźć zadbany egzemplarz i nawet po prostu go sobie trzymać. Mam nadzieję, że odcinek Jaki samochód Wam się podobał, więc pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego.